Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowany ludu mój, mój umiłowany ludu. Jak bardzo Cię szukam. I jak trudno jest znaleźć Was wśród tej niespokojnej ludzkości, oddalonej ode mnie. Dzieci moje, słońce mojej boskiej miłości idzie przed Wami oświetlając drogę, abyście patrzyli duchem na każdy krok jaki robicie. Nigdy Was nie opuszczę, jesteście moim ludem, za Was się oddałem, dla Was wstałem z martwych dając Wam Ducha Świętego, abyście poprawnie rozeznawali. Moje dzieci są zdezorientowane i mają wątpliwości odłączając się ode mnie, i robiąc to usuwają mnie ze swojego życia. Mój duch szanuje wolną wolę człowieka, i dlatego na tej śmiertelnej drodze, którą podjęła rozpustna ludzkość, respektowanie wolnej woli mojego ludu utrudnia mi niesienie Wam pomocy wtedy, kiedy mnie nie prosicie. Moja matka jest adwokatem całej ludzkości i boli ją to, kiedy stale jest odrzucana przez swoje dzieci. Człowiek, obdarzony inteligencją, pozwolił sobie ją zaciemnić, nie mając wiedzy o tym, co go otacza i co nabiera kształtu i rozwija się wokół niego. Z powodu tego człowiek zaprzecza temu, co stoi mu przed oczami, i ignoruje pochodzenie i skutki wielkich zagrożeń, które go nękają. Moje dzieci, w tym momencie powinniście być świadomi wydarzeń, które pojawiają się z jednej chwili w drugą. Teraz, kiedy zdrada wobec mnie zbliża się nieuchronnie, nie chcę, by moje dzieci zostały oderwane ode mnie. Ci, którzy nie chcą upaść, muszą nie tylko mieć dobrą wolę, nie tylko muszą mówić, że mnie kochają, ale muszą wykazać tą miłość podnosząc głos na świadectwo tej miłości, którą mi wyznają i przekazywać swoim braciom wiedzę jaką nabyli, tak aby ona nie tylko otworzyła oczy, ale umysł i sumienie tych, którzy nie dążą do zdobycia tej wiedzy. Kto kocha kogoś nie znając go do głębi? Musisz znać mnie do głębi, aby mnie kochać całym swoim bytem, z całej duszy swojej, całą swoją wolą. Musicie znać moje słowo dogłębnie, aby nie dać się oszukać. Musicie zachować czujność wobec zdarzeń, które pojawiają się przed Wami, aby nie pozostały niezauważone tak jak przechodzą przed tymi, których nie interesowało to by się prawidłowo poinstruować. Nie chcę ludu ignoranckiego. Chcę ludu, który poucza się nawzajem, ludu, którego nie da się oszukać. Lud mój w tej chwili powinien powstać z mocą tak, jak ja powstałem na moim krzyżu, aby tam pozostać na nim bez wahania, dając świadectwo miłości mojego Ojca względem ludzkości. Ilu próbuje uciszyć moje instrumenty, kiedy oni bez ludzkiego strachu rozpowszechniają moją wolę. Wołam do mojego ludu wiernego, by ci, którzy kochają mnie, w duchu i prawdzie, pozostawali gotowi teraz, kiedy nadejdzie fizyczna ciemność i obejmie cały glob ziemski. Będzie to wydarzenie kosmiczne, Ziemia się zaćmi i mocno zatrzęsie. Ci, którzy obawiają się mojej sprawiedliwości, obawiają się dlatego, ponieważ nie znają mnie do głębi, ponieważ ignorują to, że moja sprawiedliwość oznacza miłosierdzie, w przeciwnym razie wszystko zostałoby unicestwione. Grzech i sprzeciwianie się mojej woli jest mieczem obosiecznym, którym nie tylko ranicie mnie i moją matkę, ale i swoich braci i siebie samych, gdyż rezultatem tego miecza jest to, że w tej chwili człowiek nie ma względu na człowieka, nie widzi brata, ale jest w pełni wzięty, i pod wpływem masowego zanieczyszczenia, które szatan i jego sługusi wraz z niektórymi potężnymi władcami ziemi, rzucili przeciwko ludzkości, by zmienić ją poprzez Kaina tego pokolenia. Wszystko to zostało osiągnięte, zakłócając sprawne i prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a zwłaszcza ludzkiego mózgu.
To pomieszanie umysłu człowieka sprawia, że patrzy on na braci jako wrogów, i biczuje mnie, popełniając te ludobójstwa rozpoczęte uchwaleniem ustawy o aborcji i akceptacji tego prawa w wielu krajach, a teraz rozciąga się to w masowe i brutalne prześladowania w stosunku do mojego Kościoła i do moich wiernych. Biada tym, którzy zapomnieli, że nie prześladują moich wiernych, ale prześladują mnie. Biada tym, którzy zapomnieli, że ja jestem Bogiem wczoraj, dzisiaj i na wieki. I zapomnieli, że moi wierni nie pozostaną sami, bez opieki w żadnej chwili, ponieważ ich nie porzucę. Moje legiony pochwycą moich wiernych w odpowiednim momencie, aby mój lud nie ucierpiał tego, co szatan chce, by ucierpiał. Dzieci moje, ludu mój, nie zaprzeczajcie mojemu słowu, głoszę wam i wyjaśniam zdarzenia, abyście nie byli zmyleni. Moje miłosierdzie jest ponad wszelką ludzką myśl, ale jednocześnie nie wolno zaprzeczyć mojej sprawiedliwości. Została ona dokonana wcześniej, zanim zło i niekontrolowana pycha tych, którzy zdecydowali się odejść ode mnie i oddać się złu, które rodzi w duszy wroga mojego ludu. Ludu mój, Antychryst dojdzie aż do szczytu mojego Kościoła, ale go nie zwycięży. Przygotujcie się, umiłowani, mój Kościół silnie się zatrzęsie, i moje dzieci poczują się zmiażdżeni, ale nie powinniście zapomnieć wiary w moją ochronę. Instytucja, hierarchia mojego Kościoła będzie mocno atakowana przez zło. To pokolenie zbliża się pospiesznie, stoi w obliczu wielkich biczowań. Ludu mój, módlcie się, módlcie się, módlcie się jedni za drugich. Kochani moi, trzymam was w moich sieciach, tak jak sami mi na to pozwolicie. Musicie poznać głębokość mojej miłości, aby nie wstrząsnęły wami fałszywe iluzje i ciągłe kłamstwa tych, którzy otworzą drogę dla Antychrysta, by wziął on absolutną władzę religii, rządów, ekonomii i całkowitą kontrolę nauki. Jeśli pozostaniecie otwarci na pełnienie mojej woli, działając i pracując według moich przykazań, moje legiony pozostaną nad wami, dając wam siłę, byście uniknęli upadku. Mój lud jest oczyszczany jak złoto w piecu, ale to oczyszczanie nie wykroczy poza to, na ile ja pozwolę jako właściciel całego stworzenia. Wszystko, co istnieje, wyszło z ręki mojego Ojca. Nie może być tak, by mój lud ignorował boską wszechmoc, co stworzyła wszechświat. Lud mój musi zaakceptować z posłuszeństwem, z miłością i radością moje słowo, które bardziej niż sprawiedliwe jest miłosierne, ale nie mogę pozwolić, aby to pokolenie kontynuowało, nie będąc zważonym na wadze mojej sprawiedliwości. Pozostańcie przy mnie blisko i nie zapomnijcie, że moje prawo nie może być zmienione. Kochajcie mnie, kochajcie siebie wzajemnie, oddawajcie mi każdy akt i każdą pracę dnia za tych, którzy mnie nie kochają, i za tych, którzy mną pogardzają i odmawiają mojej matce. Umiłowani moi, przychodzę po ciebie. Mam pragnienie dusz, które mnie kochają, mam pragnienie dusz odważnych, mam pragnienie dusz, które nie boją się rozdzielać moją miłość i moje słowo. Połączcie się w braterskiej miłości, nie odłączajcie się od mojej matki, ona przyczynia się za każde ze swoich dzieci. Moje najświętsze serce płonie miłością do was, pragnąc spotkać zapaloną lampkę w każdym, kto jest mój. Niech moje specjalne błogosławieństwo będzie z tymi, którzy świadomie dzielą się tą moją prawdą. Błogosławię was w imię Ojca, w moje imię i w imię naszego Ducha Świętego. Moja ochrona jest z moim ludem, błogosławię was, Jezus.